Dzień dobry. Dzisiaj kilka słów na temat, nazwijmy to, zapominania przez umysł. Gdzieś tam w naukowych badaniach, sprawach, nazwijmy to, gdzieś związanych z nauką, należy wspomnieć, że umysł ludzki czy pamięć ludzka, człowiek zapomina po jakimś czasie, na przykład 3 lata. Gdzieś tam pewne sprawy są nadpisywane. Jeżeli ktoś doznał jakichś traum, jakichś bardzo trudnych sytuacji z różnych zakresów, wiadomo, no, ludzie są różnie, że tak powiem, różnie odbierają pewne sprawy, jeżeli chodzi o wrażliwość, natomiast pewne sprawy człowiek zapomina. I teraz do czego zmierzam, że ten okres na przykład może trwać kilka lat u danego człowieka, w zależności też od środowiska, czy na przykład jest w tym samym środowisku, czy nie. I to też dużo osób gdzieś, które doznały jakichś problematycznych sytuacji, na przykład zmienia środowisko, wyjeżdża. No, różne są sprawy z tym związane, natomiast o co chodzi u mnie? No, miałem dużo problemów w roku 2023, natomiast ja wybaczyłem i u mnie zadziałało to w ten sposób, że nie musiałem niczego zapominać, po prostu wybaczyłem. I w ten sposób tak to się zadziało. Dużo osób tego nie zrozumiało. Między innymi niektórzy waleczni mężczyźni, którzy doszukiwali się teorii spiskowych, których nie było, jak się okazało, po wielu miesiącach. Następna historia jest taka. Istnieją pewnego rodzaju metody, tutaj naukowcy się na ten temat potrafią wypowiedzieć, które gdzieś pomagają osobom, które zostały dotknięte traumami, pewnymi bardzo dużymi problemami. No, są pewne metody, które pomagają i również technologiczne. Nie będę tutaj gdzieś mówił o szczegółach, bo gdzieś tam o pewnych sprawach już mówiłem w filmach poprzednich. Natomiast niektórzy wykorzystują pewne sprawy niezgodnie. I teraz do czego zmierzam, że jakie jest według mnie w tym momencie gdzieś, jeżeli chodzi o moralność, etykę, nazwijmy to najgorsze przewinienie. Jeżeli ktoś próbuje zamazać dobre chwile danemu człowiekowi, czyli próbuje wszystko przysłowiowo obrzydzić, zniweczyć i zniszczyć. To jest coś, co wiele osób o tym nie wie, ale ten, kto wie i próbował robić podobne rzeczy świadomie, to jest straszne. Nieświadomie to wiadome, to ktoś jest nieświadomy pewnych spraw. Natomiast powoduje to w ten sposób, że te dobre wspomnienia są nadpisywane przez, że tak powiem, zdarzenia czy sytuacje negatywne, złe. I to jest przyszłościowo bardzo duże, nazwijmy to, moralne przestępstwo wobec danej osoby. I tu gdzieś również ktoś próbował w moją stronę pewne sprawy wykonywać, natomiast no, nie udało się. Kolejna rzecz jest taka, co próbowano wobec mnie zrobić. Tutaj są pewne sytuacje tego typu, że jeżeli człowiek przeżywał jakąś traumę, czy miał jakieś problemy przez złe sytuacje i tak dalej, próbuje mu się udowodnić, że jest coś gorszego. Czyli przysłowiowo, że ludzie mieli kiedyś gorzej, że kiedyś warunki życia były gorsze, że teraz to tak naprawdę nic nie było. No, otóż nie, drodzy Państwo, bo po wielu miesiącach okazało się, że osoby, które gdzieś tam były ukierunkowane, żeby to robić, poległy i okazało się, że nie miały w ogóle racji i nic z tego nie wyszło. Natomiast spotęgowało to inną sprawę, że ja miałem rację. I teraz jest dużo właśnie na ten temat problemów w Gorzowie Wielkopolskim, że ludzie nie rozumieją i chcą poznać też prawdę, bo zostali de facto, dużo osób dobrych zostało też skancelowanych. No. Ktoś, kto podjął się tego typu spraw, no to musi też zrozumieć, że jest to bardzo złe i inaczej. Ktoś wiódł piękne życie i nagle ktoś doznał amnezji. I rozumiem, jeżeli ktoś dostaje amnezji do złych spraw, no to gdzieś tam moralnie, etycznie jeszcze. Natomiast jeżeli ktoś doznał do dobrych spraw, no to już, proszę Państwa, jest coś nie tak. Miłego dnia życzę.